Ten głośnik na pierwszy rzut oka można by pomylić z piecykiem do gitary elektrycznej albo z jednym z głośników Marshalla. Jednak jest to znacznie tańszy Tracer M60, który już jakiś czas temu dostałem do testów. Można go znaleźć w sklepach za około 450 zł, a więc nie jest to jakoś specjalnie drogi sprzęt. No i co oferuje i czy opłaca się go kupić w tej kwocie? O tym zaraz Wam powiem. Zacznijmy od designu. Jest to oczywiście kwestia gustu, a o gustach się nie dyskutuje, jednak mi osobiście się on podoba. Głośnik wygląda ciekawie i fajnie można go wkomponować w wystrój pomieszczenia, dzięki czemu nie mam ochoty chować go do szafy od razu po wyłączeniu. Jego boki pokryte są sztuczną skórą, a dołączony do zestawu pasek nie jest przymocowany na stałe i można go w razie potrzeby odczepić. Znajdą się też niestety pewne niedociągnięcia w jakości wykonania i w moim egzemplarzu skóra na froncie jest lekko przetarta w jednym miejscu, a pokrętła na górze są krzywo osadzone i patrząc na nie z boku widać, że brakuje im trochę do pionu. Jeżeli chodzi o rozmiary, to jest to głośnik, który raczej kwalifikuje się do wagi ciężkiej, ponieważ ma on 33 cm szerokości, 21 wysokości, 17 głębokości i waży 4,7 kg. Na górze znajdziemy przyciski do sterowania, pokrętła do regulacji głośności, niskich tonów oraz wysokich tonów, a także włącznik i aż 5 diod wskazujących aktualny tryb działania, bo mamy tutaj łączność Bluetooth 5.0, wejście AUX, odtwarzanie z kart microSD lub USB, a także radio FM. Niestety radio przynajmniej u mnie nie działa i nie wyszukuje żadnej stacji, ale można posłuchać szumu. Podobno niektórym ułatwia to skupienie i zasypianie. Ponadto fani karaoke mogą wpiąć mikrofon, a do niego znajdują się dodatkowe dwa pokrętła regulujące głośność oraz echo. Ładowanie wbudowanego akumulatora odbywa się poprzez USB-C i producent nie podaje, jakiej wielkości jest ten akumulator. Znajdziemy jedynie informacje o czasie działania do 15 godzin. Zakładam, że ten czas podany jest dla maksymalnej głośności, ponieważ u mnie ten głośnik na jednym ładowaniu grał aż 27 godzin, jednak z głośnością taką, powiedzmy, do spokojnego słuchania muzyki w trakcie pracy. Za maskownicą na froncie, która swoją drogą wykonana jest z metalu, znajdziemy 4 głośniki. 2 wysokotonowe o średnicy 1,5 cala oraz 2 niskotonowe o średnicy 4 cali. Według specyfikacji moc RMS wynosi tutaj 60 W. Do jakości dźwięku zaraz przejdę, ale chciałbym najpierw powiedzieć jeszcze o dwóch funkcjach, a pierwszą z nich jest TWS, czyli True Wireless Stereo. To oznacza, że gdybyście mieli dwa takie głośniki, to możecie je spiąć ze sobą bezprzewodowo, aby grały razem jednocześnie w trybie stereo. Niestety nie miałem jak tego przetestować, bo mam tylko jeden głośnik Tracera, ale myślę, że jest to fajna opcja, jeżeli chcielibyście, aby słyszeli Was wszyscy sąsiedzi na osiedlu. Aczkolwiek nawet pojedyncza sztuka M60 potrafi zagrać naprawdę głośno. Druga funkcja to equalizer, który ma 6 predefiniowanych ustawień i jest to dodatkowa opcja na dostosowanie dźwięku do swoich preferencji, poza wspomnianymi wcześniej pokrętłami od niskich i wysokich tonów. Jedyne, co mi nie do końca podoba się w tym equalizerze, to że nie ma żadnej sygnalizacji tego, które ustawienie aktualnie jest włączone. Po prostu naciskając ten przycisk przełączamy się pętlami między 6 ustawieniami i nie wiadomo, które teraz są wybrane. Na szczęście, bądź też nie, to zależy od sposobu użytkowania, equalizer resetuje się do ustawień normalnych, neutralnych w momencie wyłączenia głośnika. Także jeżeli poklikacie ten przycisk i nie wiecie, w którym momencie macie neutralne ustawienia, bo już się zgubiliście, no to wystarczy ponownie włączyć głośnik. A teraz o tym, co chyba najważniejsze, czyli jak ten głośnik gra. To okazało się być dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, bo tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Na początku pobawiłem się trochę tymi pokrętłami od ustawień basów oraz wysokich częstotliwości, aby dostosować dźwięk do swoich upodobań i kurczę, gra to naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście audiofilem nie jestem i żadnych specjalistycznych pomiarów nie zrobiłem, ale według mnie głośnik gra naprawdę czysto i w tej cenie w zasadzie niczego mu nie brakuje, jeżeli chodzi o dźwięk. Basy są, średnie i wysokie tony także wyraźne, a na dodatek maksymalna głośność jest naprawdę bardzo duża i nawet wtedy na maksymalnej głośności głośnik nadal gra wyraźnie. Bo często zdarza się, że tańsze głośniki po przekroczeniu pewnej granicy głośności po prostu zaczynają brzęczeć i nie grają najlepiej.
A M60 niezależnie od tego, czy na najniższej głośności, czy na najwyższej, gra nadal tak samo czysto. Maksymalna głośność natomiast myślę, że wystarczy naprawdę na każdą domówkę czy imprezę w ogródku, a nawet będzie jeszcze za dużo tej głośności, także pod tym kątem też bym nie narzekał. Ale żeby nie było tak kolorowo, wady też się znajdą. Niestety w tym głośniku występuje opóźnienie dźwięku. Nie jest ono jakieś ogromne, ale myślę, że większość osób oglądając film czy grając w grę to opóźnienie wyczuje, no i może być to trochę irytujące. Dlatego ten sprzęt poleciłbym raczej głównie do słuchania muzyki. I to byłoby na tyle. Uważam, że Tracer M60 w cenie 450 zł jest ciekawym wyborem, jeżeli chodzi o głośniki bezprzewodowe tych rozmiarów. Oczywiście nie jest to urządzenie bez wad, no bo widać pewne niedociągnięcia w jakości wykonania, nie działa radio, no i jest też opóźnienie dźwięku, o którym dosłownie przed chwilą wspominałem. Jednak ogólnie, biorąc pod uwagę wykonanie i jakość audio, jest to dobry sprzęt. I link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Tak samo jak do mojego TikToka, na którego bardzo Was zapraszam. Jeżeli dotrwaliście do końca i recenzja Wam się podobała, to nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia.